O, vi ste! Kako ste? Što ima novo? Z kim gadasz? Znowu rozmawiasz sam ze sobą? Pu, język pregryzla. Nie rozmawiam. A no właśnie, co to za język w ogóle? A wiesz, serbsko, chorwacko, bośniacko, czarnogórski. To jak to w końcu jest? To jest serbsko-chorwacko-bośniacko-czarnogórski czy serbsko-chorwacki? Czy to osobne języki? No wiesz, takie są Bałkany. Wszystko jest złożone. No ale chcę zrozumieć, wyjaśnij o co chodzi. Czy to jest jak na przykład polski i kaszubski? Nie, kaszubski nie jest łatwy do zrozumienia dla warszawiaka, prawda? A my łatwo się między sobą rozumiemy. No, koniec pytań już. Sama tego chciałaś, a i wy, drodzy widzowie, tego chcieliście. Cokolwiek tu powiem, na pewno kogoś obrażę. No cóż, spróbuję wam trochę zbliżyć szaleństwo, jakim są języki Serbii, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny oraz Czarnogóry. Zacznijmy od tego, że przedstawię wam różne punkty widzenia. Ale od razu ostrzegam, że im bardziej będziemy się zanurzać w ten temat, tym mniej będziecie rozumieć. Napiszcie w komentarzach, jak brzmią dla was te języki i czy to jest 1 czy 4 języki. Lingwiści nazywają ten język BCMS, czyli bośniacko-chorwacko-czarnogórsko-serbski. Sutra ću putovati mnogo milja bicyklom. Ale ja będę go po prostu nazywał Naszki, bo tak my, co mieszkamy poza Bałkanami, go nazywamy. Može. Probat ćemo na naš. Skonfudowani już dopiero zaczynamy. Naszki jest oparty na wschodniohercegowińskim dialekcie sztokawskim, na którym opierają się również wszystkie odmiany standardowe. Przez wieki Bałkany były pod wpływami różnych mocarstw i narodów, to znacznie wzbogaciło, ale też skomplikowało sytuację z językiem. Najczęściej używano języka starocerkiewno-słowiańskiego, jednak każdy region miał swoje charakterystyczne dialekty. Na przykład tereny dzisiejszej Chorwacji znajdowały się pod wpływem kościoła rzymskokatolickiego, co widać w preferencji używania alfabetu łacińskiego. Z kolei na obszarach dzisiejszej Serbii wyraźniejsze były wpływy prawosławnej cerkwi, a wraz z nimi preferencja do cyrylicy. A Czarnogóra i Bośnia zawsze były gdzieś pomiędzy, gdzie znajdziemy i jeden, i drugi alfabet. Zarówno Serbia, Bośnia, jak i część Czarnogóry przez długi czas pozostawały pod panowaniem osmańskim, więc nic dziwnego, że do języka przeniknęło wiele zapożyczeń z języka tureckiego. Natomiast Chorwaci zapożyczali bardziej słowa z niemieckiego lub łaciny. W XIX wieku wraz z narodzinami południowo-słowiańskiej tożsamości narodowej na Bałkanach intelektualiści językoznawcy, m.in. Vuk Stefanović Karadžić, Serb, i Ivan Mažuranić, Chorwat, rozpoczęli proces standaryzacji języków bałkańskich. Podpisali wiedeńską umowę językową w 1850 roku, co uważane za początek języka serbsko-chorwackiego. Po I wojnie światowej powstała pierwsza Jugosławia, czyli Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców. Na język oficjalnie wybrano serbsko-chorwacko-słoweński, co było trochę dziwne, bo słoweński wyraźnie się od reszty różni. Po II wojnie światowej powstała, druga Jugosławia, tym razem socjalistyczna. Ja sam cijeli život rušio kapitalizam. Potkopao sam mu temelje svojim neradom. W 1954 roku podpisano umowę nowosadzką, w której uznano istnienie jednego wspólnego języka serbsko-chorwackiego z dwoma równoprawnymi wariantami narodowymi – serbskim i chorwackim. Równouprawniono dwa alfabety, łaciński i cyrylicę, i zobowiązano się do wspólnej standaryzacji poprzez opracowanie wspólnego słownika języka serbsko-chorwackiego. No dobra, a czy można porównać na przykład odmianę czarnogórską i chorwacką do języka polskiego i śląskiego? No prawie. Śląski ma różne dialekty regionalne, tak jak wszystkie odmiany języka naszkiego, ale śląski nie był standaryzowany i różnice między śląskim a polskim są większe niż w przypadku języka naszkiego. To znaczy, że ty jako Czarnogórzec rozumiesz więcej chorwackiego, bośniackiego czy serbskiego niż ja, Polka z Mazowsza Śląski?
Myślę, że tak. Znaczy, to jest jeden język. Nie do końca. Jeden z najważniejszych chorwackich pisarzy, Miroslav Krleža, napisał: chorwacki serbski to jeden język, który Chorwaci nazywają chorwackim, a Serbowie serbskim. Jednak większość Chorwatów się z tym nie zgadza. Aż 88% użytkowników języka chorwackiego w Chorwacji twierdzi, że ich język różni się od serbskiego, a tylko 12% sądzi, że chorwacki i serbski to jeden język. A tak naprawdę, dlaczego tak myślą? Jak na tak małe kraje występuje tam zaskakująca ilość dialektów i akcentów. Istnieją 3 dialekty nazwane po tym, jak się mówi co. Co? Tak, co. Czyli sztokawski, kajkawski i czakawski. Ale to nie wszystko. Sztokawski również ma 3 warianty. Ekawskie, iekawskie i ikawskie. To 3 sposoby wymowy dawnego dźwięku jad. Jako ije, je albo i przy niezmienionym znaczeniu słów. Vreme, vrijeme, vrime. A Chorwaci, czasami Czarnogórcy lubią mówić ije zamiast tam, gdzie zwykle się nie mówi. Jak na przykład prijevoz, prijedlog i tak dalej. Gramatyka jest w zasadzie taka sama, z wyjątkiem minimalnych różnic, takich jak tworzenie czasu przyszłego, konstrukcja z modalnymi czasownikami, takich jak musieć, móc, chcieć, jak i użycie czasownika trzeba. Jeżeli chcecie więcej takich podobieństw i różnic, to polecam obejrzeć ten film. Sposób wymowy jest prawie taki sam, ale istnieją duże różnice w akcentowaniu między dialektami. Tak duże, że często od razu można mniej więcej zgadnąć, skąd ktoś pochodzi. Poklenci, ispješivac. A čegujci? Sin Lala Milova, ako si ga kačuje. Na przykład w Serbii i Czarnogórze łatwo można rozróżnić głoski č i ć, polu poljoprivrednik, polu čovek koji su mi isterali iz elektronske industrije. podczas gdy w Chorwacji jest to prawie niemożliwe. Marko, iako je još sve neslužbeno, kakve ti informacije imaš? 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A liter w alfabecie jest tyle samo. No prawie. Czarnogórcy dodali do alfabetu ś i ž, które można było usłyszeć w niektórych regionach Czarnogóry i Dalmacji. Čekajte još ovaj. Vi mislite da ja dolazim s ljubavnicom u hotel? Pa pogledajte me dobro. Ale oczywiście nie obyło się to bez kontrowersji. Największe różnice między odmianami są w słownictwie. Niektóre słowa są takie same, niektóre się różnią niewiele, a niektóre są zupełnie inne. Czasami to jest kwestia preferencji, bo nic się nie stanie, jeśli do Serba powiesz vlak zamiast voz, czy ozljeda zamiast povreda. Zrozumieją cię nieważne jak powiesz. Też można zauważyć, że Chorwaci używają dużo słowiańskich, dosłownych słów, tam gdzie Serbowie używają zapożyczeń, takich jak nogomet zamiast futbal lub razyna zamiast miwo. Z drugiej strony Bośniacy często używają słowa pochodzenia tureckiego lub arabskiego i lubią dodawać ch wszędzie, gdzie można. Dobry przykład to jak się mówi kawa. W Chorwacji mówi się tak samo jak w Polsce kawa, w Czarnogórze i Serbii kafa, a w Bośni kahwa. Chorwaci zapisują obce własne nazwy tak samo jak Polacy, czyli w oryginale, a Serbowie i Czarnogórcy je zapisują po swojemu. Tak na przykład Michael Jackson. Różnice w wymowie i słownictwie między regionami danego kraju są często większe niż między językami standardowymi. Jeśli ktoś na przykład pochodzi z Zagrzebia, będzie mu trudniej zrozumieć osoby z Wysp Chorwackich niż kogoś z Belgradu lub Bośni. Pomimo próby standaryzacji języka w 1954 roku, zachowano nadal 2 równie ważne centra języka w Belgradzie i Zagrzebiu. Dlatego nawet podczas Jugosławii Chorwaci nazywali język chorwacko-serbskim albo czasami po prostu chorwackim.
Już w 1967 roku powstała deklaracja o nazwie i sytuacji chorwackiego języka literackiego, która anulowała ustalenia umowy z Nowego Sadu. Sama nazwa serbsko-chorwacki była wykluczająca, bo ominęła kompletnie Bośniaków i Czarnogórców. Może gdyby ten język nazywał się po prostu jugosławiański, mogłoby być lepiej. A gdy zaczął się rozpad Jugosławii w 1991 roku, pomysł o jednym języku został odrzucony przez prawie wszystkich polityków. Wojna domowa zakończyła jakiekolwiek próby zjednoczenia południowych Słowian, a idea o jednym języku umarła. Kraje, które powstały po rozpadzie Jugosławii, zaczęły budować tożsamość narodową, między innymi przez język. Bo tak naprawdę język nie jest tylko lingwistyczną kategorią, język jest również polityczną, społeczną, jak i symboliczną kategorią. Czyli nie jest tak proste, jak się wydaje. Dzięki politykom i niektórym lingwistom różnice zaczęły się coraz bardziej pogłębiać. Znači, kad je uperimo na nekoga na koga sumnjamo da je nacionalista, sprava radi. Ovdje smo na 7. spratu naše laboratorije doveli 7 osoba raznih nacionalnosti, što ni u kom slučaju ne znači da su oni nacionalisti, ali vidjet ćemo. Radi! Często można usłyszeć argument, że jeżeli Serbowie i Chorwaci mówią w tym samym języku, to niech Serbowie spróbują mówić w standardowym chorwackim. Na pewno zrobią dużo błędów, bo rzeczywiście języki standardowe minimalnie, ale wystarczająco się różnią, że od razu można wiedzieć, skąd ktoś jest. Różne decyzje podejmowane ze strony wszystkich stron doprowadziły do wielu absurdalnych sytuacji, jak istnienie dwóch szkół pod jednym dachem w Bośni, w jednej uczą bośniacki, a w drugiej chorwacki, czy tłumaczenia serbskich filmów na chorwacki, albo istnienie tłumaczy przysięgłych w każdym z języków. Chorwaci organizują konkurs na najlepsze nowe słowo, bo jak najwięcej słów musi mieć odpowiednik w języku chorwackim. Evo, sprovešćemo sada uživo jedan eksperiment, jer ovdje smo predstavnici iz sve 4 države, različitih nacionalnosti. I ako tečno razgovaramo, bez prevodilaca, onda nema nikakve sumnje da je to jedan jezik. Jednak w 2017 roku lingwiści z Chorwacji, Serbii, Bośni i Hercegowiny oraz Czarnogóry podpisali deklarację o wspólnym języku, w której uznano, że we wszystkich krajach korzysta się ze wspólnego, standardowego języka typu policentrycznego, składającego się z 4 standardowych wariantów, to jest bośniackiego, chorwackiego, czarnogórskiego i serbskiego. Więc można powiedzieć, że idea o jednym języku nadal żyje, a najlepszym jej przykładem jest to, że diaspory tych krajów nazywają ten język naszki. Aczkolwiek żadne państwo nie uznało tej deklaracji, a niestety do dzisiaj niewiele się zmieniło. Nadal skonfundowani? Nie martwcie się, ja też jestem. Ale jedno na pewno ogarniam. Nie mam żadnego problemu z zrozumieniem się z żadnym Serbem, Chorwatem czy Bośniakiem. Czy naprawdę jest ważne, jak ten jeden lub 4 języki nazywamy? No nie, ale dla tych, którzy chcą mieć władzę na Bałkanach, jest to ważne. Różnice istnieją, ale czy są na tyle istotne, żeby na nich budować tożsamość? Z powodu złożoności historii krajów byłej Jugosławii jest łatwo wymyślić teorię potwierdzającą niemal każdą tezę. Jest to szczególnie użyteczne dla populistów, którzy niszczą współpracę i hamują dalszy rozwój krajów byłej Jugosławii. A gdyby te różnice były tak duże, to nie byłbym w stanie czytać gazety, oglądać filmy, seriale, wiadomości i słuchać muzyki ze wszystkich krajów byłej Jugosławii. A jeśli zobaczyliście jakąkolwiek dyskusję w internecie między Serbami i Chorwatami, zauważyliście, że nie mają żadnego problemu kłócić się i obrażać nawzajem. To jeżeli my, Polacy, poznamy kogoś z Bałkanów i nie chcemy go obrazić, to jak powinniśmy odnosić się do waszego języka czy języków? Bo po prostu zapytajcie, w jakim języku ten ktoś mówi. Zaakceptujcie odpowiedź i nie kwestionujcie jej. No to wszystko na dziś, drodzy moi. Pozdrawiam. Ciao!